children, and for the women with Turner syndrome who start having a relationship, the big question when and how to tell it to their partner. Tell about Turner syndrome, tell about the fertility problem. Most women, that's my experience, they told me that they are very afraid to one day, when they met a partner, to tell about Turner syndrome and the fertility problem. And I already got lots of questions. How should I do it? And I'm so afraid. And when should I do it? And well, from my experiences, any relationship was broken because of this problem. Most of the time, the reaction of the partners is much more positive than the women with Turner syndrome think, and they are really relieved after they have done it. And lots of times the reaction is, "But I chose you, and this my love won't change, even knowing that you have the problem of fertility." Ponieważ dostałam pytanie od kogoś ze stowarzyszenia dotyczące kwestii płodności i też możliwego leczenia, to chciałabym temu się trochę dłużej przyjrzeć i tak jak powiedziałam, to jest najbardziej bolesne doświadczenie w relacjach młodych dorosłych z zespołem Turnera. To właśnie niepłodność. Ono jest istotne także w innych grupach wiekowych, ale w tym wieku staje się coraz bardziej ważne, ponieważ zaczynamy się konfrontować z rówieśniczkami, które albo zaczynają mieć dzieci, albo też my same mamy partnera, jesteśmy w relacji, w której musimy powiedzieć partnerowi o swojej niepłodności i bardzo wiele razy Katrien spotykała się z pytaniami, jak to powiedzieć, kiedy powiedzieć, w jaki sposób i tak dalej. I tutaj było wiele niepokojów związanych właśnie z tym etapem, z powiedzeniem właśnie partnerowi o niepłodności, ale w jej doświadczeniu nigdy nie zdarzyło się, żeby jakaś relacja została przerwana z tego powodu, że ktoś wyjawił ten problem. I reakcja partnerów zazwyczaj jest dużo bardziej pozytywna niż pacjentka przewidywała to, czy oczekiwała. I pojawia się takie poczucie ulgi związane z tym, że się powiedziało to i że ta reakcja nie jest tak zła, jak się można było obawiać i często właśnie partner mówi o tym, że przecież wybrałem Ciebie z powodu miłości, a nie i to po prostu to, co mówisz, nic nie zmienia. Until several years ago, the only alternative for women with Turner syndrome to have a child was adoption or foster parentship, as I told you. But since many years, there are the possibilities of medical assisted pregnancies. And these opened new perspectives, in particular in vitro fertilization and oocyte donation. Of course, it's up to the patient and her partner to choose from this option. Moral or religious considerations can be so important that this option is not really an option. But in Belgium, this treatment is available for patients with Turner syndrome and their parents. But then I will explain the procedure, how we do it in Belgium. Od wielu lat, dawniej jedynymi opcjami dla kobiet z zespołem Turnera na macierzyństwo była adopcja albo rodzicielstwo zastępcze, ale od jakiegoś czasu jest dużo więcej możliwości, pojawiły się możliwości reprodukcji wspomaganej medycznie, w szczególności in vitro z dawstwem komórki jajowej. Ale oczywiście to zależy od pacjentki i jej partnera, czy oni wybiorą taką opcję. Mogą być też jakieś względy moralne albo religijne, które będą tak ważne, że ta opcja dla tej właśnie pary nie będzie opcją.
W Belgii takie leczenie jest dostępne dla pacjentek z zespołem Turnera i ich partnerów, ale opowiem o tym, jak wygląda ta procedura w Belgii. When a couple wants to go for oocyte donation, because this is most of the times for women with Turner syndrome the option because of the very precocious menopause at the age of adulthood, most of them don't have. What happened? I don't know. Continue, please. Okay. Most of them don't have any oocytes themselves anymore. And well, if a couple wants to decide for this option, they are followed by a multidisciplinary team of the fertility hospital, and they are also seen by a psychologist to discuss all the aspects of the procedure and the emotional implications. In Belgium, we only work with anonymous donation in order to avoid extra emotional problems. This means that even if a couple finds a donor, for example, a very good friend, a sister, and they say, I have somebody who wants to offer me oocytes, even then the couple can shift up in the waiting list, but they will receive the oocytes from an anonymous donor and not from the person they know, because that is too complicated. This comes very close. W Belgii, czy inaczej, ponieważ pacjentki z zespołem Turnera zwykle nie mają komórek jajowych, to muszą przejść procedurę bycia biorczynią komórki jajowej i jest bardzo określona procedura, jak to się odbywa. Jest multidyscyplinarny zespół, który tutaj podejmuje decyzje, jest w nim również psycholog. I jeśli chodzi o dawstwo, to jest tylko możliwe dawstwo anonimowe, żeby uniknąć problemów emocjonalnych i nawet jeżeli ktoś przyjdzie z dawczynią swoją, no, członkiem rodziny na przykład, to nie dostanie komórki jajowej od tej osoby, tylko po prostu wskoczy wyżej na liście oczekujących na dawkę. I forgot something very important. So before a couple can start this procedure, the woman with Turner syndrome has to be seen by the cardiologist, and it's the cardiologist who gives the green sign if a woman can try to become pregnant or not. If there is a cardiological problem, it's too risky, because a pregnancy asks a lot of the woman body, and mainly of the cardiovascular system, and these are the weak points of Turner patients. So it has to be checked that there is any cardiac problem, but also that the blood pressure is under control. And these are really very strict conditions before a couple can start the procedure, because abroad, fortunately not in Belgium, but in France, for example, they have had bad experiences with women being pregnant and without having this strict check of the cardiological problems. And now there are international guidelines about this, and it's very strict. The cardiological risks have to be excluded. Zanim jeszcze w ogóle taka para może podejść do procedury, pierwsze co jest robione, to jest bardzo dokładne badanie kardiologiczne i to kardiolog musi dać zielone światło do dalszych działań, ponieważ w zespole Turnera jest tendencja do problemów sercowo-naczyniowych, a ciąża jest stanem bardzo wymagającym dla ciała kobiety, to muszą zostać wykluczone wszelkie problemy kardiologiczne, żeby w ogóle ta procedura mogła pójść dalej i tutaj są bardzo, bardzo surowi w ocenie tej sytuacji. Bardzo to jest ściśle przestrzegane, a jest to związane z tym, że w innych krajach, w których nie było tak ścisłej kontroli, jak na przykład we Francji, no zdarzały się złe doświadczenia, kiedy po prostu kobiety nie były dostatecznie dobrze przebadane i po prostu no, kończyło się to źle właśnie ze względów kardiologicznych.
Now, and once a couple starts this procedure, there is no guarantee for success. Many women have to try many times different trials before being pregnant, and the risk of miscarriage is also higher in women with Turner syndrome. But nevertheless, last years in Belgium and even in the hospital where I am working, several women with Turner syndrome have given birth to a child thanks to this treatment. And very recently I had a very nice experience. Last year I saw a couple who were telling about all the many times they had already tried to become pregnant. Once she had been pregnant, but it has been a miscarriage. And they wanted to start a new, because you have a trial with different embryos, and then when it's over, then you have to wait again for a next trial, and there is a limited number of trials that is paid back by the medical insurance in Belgium. It's limited in number, but also there is an age limit of the woman. And I think a month ago, because I see the adult woman with Turner syndrome once a year, I went to the waiting room and I saw the woman with maxikosi. It was such a nice moment. The couple and the father were so proud, and all the time we were sitting there with the baby, and everything turned around the baby, and they were so happy. It was really very nice to see. Oczywiście to leczenie nie daje w żaden sposób gwarancji sukcesu. Wiele kobiet próbuje wiele razy i zanim w ogóle zajdzie w ciążę. I owszem, oprócz tego jeszcze jest zwiększone ryzyko poronienia, większe niż w wypadku kobiet nie mających zespołu Turnera. Ale mimo to w ostatnich latach wiele kobiet z zespołem Turnera urodziło dzieci dzięki temu leczeniu w Belgii, także w szpitalu, w którym pracuje Katrien, i miała ostatnio nawet takie bardzo, bardzo przyjemne doświadczenie, ponieważ dorosłe pacjentki spotyka raz w roku i poprzednio widziała się z parą, która starała się długo o dziecko no i jakby to staranie się jest takie stresujące też dlatego, że jeżeli na przykład wyczerpią się te zarodki, nie przyjmą się, nie będzie ciąży z zarodków, które powstały, to znów się spada na koniec listy, znów się czeka, a to wiąże się też z tym, że jest i limit funduszy na to leczenie, i też są limity wiekowe, czyli jest jakby nepowo ze względu na to, że może się okazać, że kobieta już nie jest w tym wieku, kiedy przysługuje jej to leczenie, ale właśnie zobaczyła tę parę po roku i ta para wyszła właśnie z fotelikiem dziecięcym. Byli bardzo dumni i byli bardzo szczęśliwi. Tata do mnie właśnie jest dziecko i to było bardzo, bardzo szczęśliwe doświadczenie. So, now something more about adulthood and relations. It's maybe a bit strange to talk about relations after the fertility problem. Normally it's in the opposite sense. The questions are later, right? The questions. But it's always possible to ask a question. If you want to ask it now, it's more than okay. I'm sorry just to throw this moment, but do you know anyone who deliver baby by natural way, or is totally impossible? Only infertility? No, it is possible. There is a minority of patients with Turner syndrome who have a spontaneous puberty, and these women have a greater chance to become pregnant in a spontaneous way, but this is a limited number, and most of them have the form of mosaicism. So this means you have, as what you call a classic Turner syndrome, is that you have in all the cells of your body one missing X chromosome, but in the mosaicism form you have
normal cells with 2 X chromosomes and a part with only 1 X chromosomes. And of course, the more XX cells you have, cells with 2 sex chromosomes, the more cells you have, the normal ones, the less pronounced problems and symptoms you will have, and the greater the chance to have spontaneous puberty and that you can become pregnant. But it is possible. Może też przetłumaczę pytanie. Pani pytała, czy zdarza się, że kobiety z zespołem Turnera rodzą dzieci nie dzięki dawstwu komórek jajowych, ale z własnych komórek jajowych. I Katrien powiedziała, że tak, to jest możliwe. Te dziewczyny, które mają spontaniczne dojrzewanie bez leczenia, mają większą szansę na to, że dojdzie również w ich przypadku do ciąży bez leczenia, ale no to jest mała grupa pacjentek i też oczywiście to zależy od tego, czy ktoś ma, znaczy po prostu jest to bardziej prawdopodobne w wypadku mozaicyzmu, gdzie po prostu część komórek jest prawidłowych i im więcej tych komórek prawidłowych, tym mniej jakby dotkliwe są skutki zespołu Turnera i to może w wypadku takich osób może być mowa o ciąży bez leczenia niepłodności, czy też ciąży z własnych komórek. Now something about relations. We did a study where we asked young adults to fill in a questionnaire called the Self-Perception Questionnaire, where we wanted to have an idea of their self-image. And we compared the group of women with Turner syndrome with the same age control group of young women, but without Turner syndrome. And what did we see? For most of the subscales, they were the same. Only for 2 subscales, there was a difference. For social acceptance and romantic relationships. That means that women with Turner syndrome saw themselves as less socially accepted and having less intimate relations. Not surprising, but it was confirmed by the questionnaire, and it were the women themselves who filled in the questionnaire. Jeśli chodzi o badanie, które było przeprowadzone wśród młodych kobiet z zespołem Turnera i też była grupa kontrolna, do której należały kobiety w tym samym wieku nie mające zespołu Turnera, było to badanie dotyczące obrazu samej siebie i ono pokazało, że we wszystkich aspektach, które były badane, wyniki były podobne, poza 2 aspektami. Jedną to było akceptacja społeczna, czyli młode kobiety z zespołem Turnera czuły się mniej akceptowane społecznie niż kobiety nie mające zespołu Turnera. I drugi obszar to były relacje intymne, które również przez kobiety z zespołem Turnera były postrzegane jako no po prostu, że no jakby tutaj były niższe wyniki na tej skali niż w wypadku innych młodych kobiet. I also did interviews with the young adults, and these interviews revealed that half of the women with Turner syndrome thought that it would be more difficult for them to find a partner, and for half of them they also thought that it would be more difficult because having to tell the partner about the fertility problem, and for less than half of them because of having to tell about Turner syndrome. And only a minority mentioned the physical appearance as a reason for having more difficulties in finding a partner. Około połowy kobiet zapytanych w wywiadach, które towarzyszyły temu badaniu, mówiło o tym, że uważają, że mają mniejsze niż inne kobiety możliwości znalezienia partnera i dla większości z nich największym takim czynnikiem, który ich zdaniem powoduje tę sytuację, jest to, że będą musiały powiedzieć partnerowi o swojej niepłodności. Innym czynnikiem jest to, że w ogóle będą musiały powiedzieć o tym, że mają zespół Turnera. Natomiast bardzo niewielka liczba kobiet odnosiła się do wyglądu zewnętrznego jako czegoś, co jest problematyczne w tym kontekście.
Our study revealed also, but it was confirmed by other studies, that young women with Turner syndrome have less sexual experience and start later than peers without Turner syndrome. Nasze badania, ale także jest to potwierdzone w innych badaniach, pokazuje, że kobiety z zespołem Turnera mają później zaczynają mieć doświadczenia seksualne w stosunku do kobiet, które nie mają zespołu Turnera. In the literature, they often speak about psychosexual milestones. That means the important moments in life where you having a partner and having your first sexual relationship and having children, etc. That for women with Turner syndrome, the psychosexual milestones come later, but they come later. W literaturze mówi się o kamieniach milowych psychoseksualnych. Tak. I to są takie kamienie milowe jak wejście w relację seksualną i one w wypadku osób z zespołem Turnera przychodzą później niż w całej populacji, ale to nie znaczy, że nie przychodzą, po prostu przychodzą później. And it's also obvious that many women with Turner syndrome start living on their own later than their peers. They tend to stay longer at home with their parents, longer than peers. Less women with Turner syndrome have a partner, cohabit or are married at young age, at young adulthood I mean. Many women with Turner syndrome have a limited circle of friends, mostly only girlfriends. The majority have a high level of education. Remember, I told you they study very hard from an early age on, and they choose predominantly, 2/3 in the study I did, jobs in healthcare and administration. Wiele kobiet z zespołem Turnera później zaczyna żyć bez rodziców na własny rachunek niż w porównaniu z rówieśnikami. Mają tendencję do dłuższego pozostawania w gospodarstwie domowym z rodzicami, dużo dłużej niż rówieśnicy, również później mają partnera, później i mniej w tej badanej grupie niż w grupie kontrolnej również mieszkało z partnerem albo było zamężnych. I wiele kobiet z zespołem Turnera ma krąg przyjaciół, ale jest on relatywnie mały i głównie jest ograniczony do przyjaciół płci żeńskiej. A większość kobiet z zespołem Turnera ma z kolei wysoki poziom edukacji. Trzeba pamiętać, że one naprawdę ciężko pracowały przez całe życie od wczesnego wieku i w związku z tym mają wyższy poziom edukacji niż populacja i one najczęściej wybierają pracę w służbie zdrowia albo w administracji. So I think it becomes clear that at young adulthood, women with Turner syndrome have to catch up time. They have a delay and they have to catch up. But testimonies of many adults with Turner syndrome show that, and then I'm speaking about women from 30 and older, show that many of them find their way in life, as well with respect to independent living, finding a partner, having a close circle of friends, and many of them even having children in a different ways. W tym wieku młodych dorosłych kobiety z zespołem Turnera muszą w jakiś sposób doganiać resztę populacji, jeśli chodzi o pewne elementy życia, ale z kolei świadectwa osób dorosłych, ale starszych z zespołem Turnera, powyżej 30 roku życia i więcej, pokazują, że one znalazły swoją jakby drogę życiową i znalazły drogę do tego, żeby żyć niezależnie, znaleźć partnera, mieć bliski krąg przyjaciół, a także często urodzić dziecko. Albo urodzić dziecko, albo mieć dziecko po prostu, tak? Mieć dziecko na różne sposoby. Być matką może. And I would like to, we are
almost coming to the end. I would like to end my presentation with a positive note in this not always really uplifting story. But I have been impressed lots of time of how strong adult women with Turner syndrome are. They are strengthened because of their fights, and they really have to fight during many years. It has been a difficult trail for them with lots of obstacles which force them to be courageous and at times stubborn. They are more serious in life because of those hard experiences, but many of them become more and more convinced that they really have something to offer to others. Chciałabym zakończyć czymś, co jest takim podsumowaniem bardziej pozytywnym niż w tej nie zawsze takiej podnoszącej na duchu historii, ponieważ wiele razy byłam bardzo pod silnym wrażeniem tego, jak silne są dorosłe kobiety z zespołem Turnera. One są silne przez to, że bardzo często musiały walczyć przez wiele lat. To była trudna droga z wieloma przeciwnościami, które sprawiały, że one musiały stać się odważne i uparte i są one bardziej takie poważne w życiu i wiele z nich staje się coraz bardziej pewnych tego, że mają dużo do zaoferowania. So I want to end by saying that it's very important that girls with Turner syndrome would receive early and continuous psychological support, because patients themselves often don't realize how big the problems are they are confronted with. Patients with Turner syndrome have a tendency to deny and to minimize problems, and in addition they won't ask help easily themselves, because also of a lack of assertiveness, and they have difficulties to really stand up for themselves. So it's important as parents, but also persons who are in close contact with girls and women with Turner syndrome, to insist and encourage them to seek this help. Bardzo ważne jest to, żeby dziewczynki z zespołem Turnera, osoby z zespołem Turnera od wczesnego wieku i w sposób nieprzerwany dostawały wsparcie psychologiczne. Jest to ważne dlatego, że pacjentki same często nie zdają sobie sprawy, z jak dużymi problemami mogą się spotkać i z czym się będą musiały konfrontować. I również pacjentki mają tendencję do minimalizowania czy zaprzeczania problemom. A oprócz tego niekoniecznie łatwo są w stanie poprosić o pomoc, dlatego że często brakuje im asertywności, mają takie problemy z tym, żeby właśnie stanąć we własnej sprawie i dlatego ważne jest, żeby rodzice i inne osoby, które mają kontakt z osobami z zespołem Turnera, zwracały uwagę na tę konieczność wsparcia psychologicznego. Because for lots of the problems I mentioned before, there is help, and they can be helped with respect to social relationships, social contacts. There are kinds of training, learning to become more assertive, learning to defend themselves more against peers, etc. That's an important part, but also then the specific problems. With extra help, they really can overcome the problems. For example, the learning problems, the problems, psychomotor problems. If they can be helped, their way will be so much easier. To jest ważne, dlatego że na wiele z tych problemów, o których mówiłam wcześniej, po prostu da się zaradzić. Dla większości problemów po prostu są metody pomocy. Czy chodzi o umiejętności społeczne, emocjonalne, które można trenować, czy motoryczne, czy problemy w nauce. Po prostu można wiele zrobić, żeby ułatwić życie tym dziewczynkom i po prostu znaleźć jakieś sposoby na to, żeby sobie z tym radzić. Tak. And then something I want to mention, we in Belgium we found that the transition from pediatric endocrinologist care
to adult care is for most of the patients very difficult. During many years they are followed and seen by the pediatric endocrinologist in a very intensive way. It's the pediatric endocrinologist that centralizes all the care and does a referral to other specialists. But once in adult care they have to do it alone. So, for example, in Belgium, but also in other countries, we set up a multidisciplinary Turner team with the different specialists who are important for women with Turner syndrome. And I was also part of this setup of the Turner team because of my experience, my research experience, and now for many years I'm doing mostly clinical practice. I'm working with young adults and adolescents with Turner syndrome, helping them to overcome the problems by telling them the experiences of others, by trying to make the distinction between which problems are really typically for women with Turner syndrome and which problems don't have anything to see with Turner syndrome, because it's also of course possible, and it would not be correct to attribute all the problems, it's Turner syndrome. No, that's too easy. So that has to be very clear for them. W Belgii doszliśmy do wniosku, że takim bardzo trudnym momentem dla osób z zespołem Turnera jest przejście z opieki pediatryczno-endokrynologicznej do opieki endokrynologicznej dla dorosłych i także innych specjalistów dla dorosłych. To jest dlatego, że do czasu dorosłości dziewczynka była pod stałą opieką jednego lekarza, który jakby skupiał w sobie wszystkie, znaczy jakby kontrolował wszystkie aspekty leczenia i też kierował do innych specjalistów. I to było systematyczne i takie rutynowe, a to przejście do opieki dla dorosłych powoduje, że trzeba zapoznać się z innymi nieznanymi lekarzami. I dlatego też w Belgii został stworzony multidyscyplinarny zespół zajmujący się właśnie z pacjentkami z zespołem Turnera. I częścią tego zespołu jest również Katrien, która pracuje tam jako psycholożka i spotyka się właśnie w swojej praktyce klinicznej z kobietami z zespołem Turnera i pomaga im na przykład rozróżnić czy porozmawiać o tym, które problemy, z którymi się spotykają, można jakoś wiązać z zespołem Turnera, a które są typowe dla zespołu Turnera, a które są niezwiązane z tą kondycją. I tak jak mówi czasem, to po prostu jest za łatwe wyjaśnienie różnych problemów, że jakiś problem jest związany z zespołem Turnera, i dla wielu pacjentek jest bardzo ważne, żeby umieć rozróżnić te sfery, które są związane lub nie z ich kondycją. So, and when adolescents stop their medical follow-up with the pediatric endocrinologist, what we try to do is the final consultation that it's the adult endocrinologist together with the pediatric endocrinologist doing the consultation, so that the transition is smoother so that they already have seen at least at once the adult endocrinologist. That's one thing we do. The other is that we try, once an adult decides to let herself be followed by the Turner team, we try to organize the consultations for the patients. And so we have 4 days a year for Turner consultations, and we try to concentrate all the consultations on 1 day for the patients. All the consultations is not always possible, but for example, I consult with the cardiologist, for the ears, for the hearing, for the endocrinologist, gynecologist, so we try to concentrate. And I'm seeing the adults every year at least. It can be a single consult, at least once a year, but if a woman needs more, I can follow them during a short period in a more intensive way. But even if there are really big difficulties, I have to refer for an intensive psychotherapy to another psychologist. But what I do then is
is telling them that psychologist can contact me to learn more about Turner syndrome. This what I also do is kind of consult coaching of psychologists, of psychotherapists, because most of them don't know anything about Turner syndrome, and lots of patients tell me, well, it's so strange if you go seeing a psychotherapist and you have to explain your own syndrome. It doesn't give a lot of confidence. It's too difficult for me. So that I often try to coach the psychologist. Żeby ułatwić to przejście z opieki pediatrycznej do opieki przeznaczonej dla osób dorosłych, organizowana jest konsultacja wspólna endokrynologa pediatrycznego i endokrynologa dla osób dorosłych i oni prowadzą tę konsultację razem. A także zespół stara się tak zorganizować dalsze leczenie czy dalsze kontrole medyczne w taki sposób, żeby jak najłatwiej było pacjentkom właśnie w tym uczestniczyć, dlatego są takie 4 dni w roku, które są dniami konsultacji osób z zespołem Turnera i wtedy są różni specjaliści, którzy znają się na zespole Turnera i można naraz po prostu kilka konsultacji odbyć, czy to kardiologiczną, czy ginekologiczną, czy związaną z uszami, ze słuchem i po prostu tak, nie zawsze to jest możliwe też, żeby wszystko odbyło się jednego dnia, ale starają się to tak zorganizować, żeby po prostu pacjentka mogła naraz to wszystko odbyć. I elementem tego jest również wsparcie psychologiczne i odbywa się co najmniej jedno przy tym przejściu spotkanie właśnie psychologiczne. Jeżeli się okazuje, że są jakieś problemy, to może być tak, że kobieta dostanie krótkoterminowe wsparcie tam na miejscu, a jeżeli okazuje się, że potrzeba większego, bardziej systematycznego wsparcia terapeutycznego, to jest kierowana do terapeuty na zewnątrz. Ale mimo to raz w roku odbywa się spotkanie z psychologiem tam w tym multidyscyplinarnym zespole, a jeśli chodzi o tych psychologów z zewnątrz, no to jest taki problem, że bardzo często kobiety mówią, że to jest dosyć dziwne doświadczenie pójść do psychologa, który nic nie wie o tym moim zespole, tak? Że ja muszę tłumaczyć psychologowi, o co w ogóle chodzi, więc to jest niekomfortowe i niezbyt takie doświadczenie, które sprawia, że pacjentka może czuć się pewnie. Dlatego Katrien również zapewnia po pierwsze szkolenia dla innych terapeutów, ale także jest po prostu dostępna, jeśli chodzi o te konsultacje telefoniczne na przykład, żeby porozmawiać z takim terapeutą, wyjaśnić jakąś specyfikę związaną właśnie z zespołem Turnera. And so we have a multidisciplinary pediatric Turner team and an adult multidisciplinary Turner team. So there is a psychologist following the children and adolescents, and I'm working in the adult group and mostly seeing adolescents and adults. But we have also Turner meetings with all the people together to try to provide a continuity of care. Mamy multidyscyplinarne zespoły specjalizujące się w zespole Turnera zarówno w opiece pediatrycznej, jak i te dla osób dorosłych. One jakby są oddzielne, ale bardzo często, i psycholog jest zapewniany i dzieciom, i dorosłym, i Katrien pracuje właśnie z dorosłymi w tym zespole wielospecjalistycznym zespole turnerowskim, ale bardzo często też oni współpracują, tak żeby stworzyć jakiś rodzaj łączności pomiędzy tymi etapami życia, żeby to nie było separowane. So we talked a lot and now it's really time for questions. So please come with all the questions you have. I'm sure that not everything was clear. We told so much. To może powiem, że my mówiliśmy bardzo dużo i teraz nasza prelegentka zaprasza do zadawania pytań. Tak? Tell me, what should I tell her for 2 years? Tell her a fairy tale about ugly duckling or something like that? Yes, the woman has a daughter who is 2 years old, and 2 or 3? 2. And how to tell her about Trier syndrome? Is it like a story of ugly duckling? So understands?
Fairy tale. I don't have any idea how to explain. I do prefer your method to tell to the child early for her to understand. But which words should I use? Yeah, of That's course. why I told about this fairy tale because. Yeah, of course, 2 years is very old, very young, very young to explain a syndrome like this. It's very complicated, but trying to tell that she's maybe not exactly as the other children, that she will need help to grow, for example, but even this is difficult, but when she has to see a doctor, this can be a reason to explain why are we going to the doctor, because it's not easy to let her grow, to start like this, because until the age of 6 years, it's difficult for children to understand that they are not as the others, because they, as I told you, they consider themselves the middle of the world. They are happy, they are princesses. So it's difficult to understand, but so there's also protection. Even if you explain, they will continue being princesses, fortunately, and you have to keep this like that. But the medical consultations can be a moment to tell something about you will have difficulties to grow. We are trying to help you as much as we can. That's the reason why we are going to see the doctor. And the doctor will treat you to help you grow. Start with that. I think at the age of 2 to explain everything, fertility, pubertal development, that is too much. It's impossible because she's still sometimes calling me daddy. Something like that, mama, papa. Yeah, yeah. It's the same for her. The most important is that you think about not hiding and telling as soon as possible, but there are limits, the capacity of children to understand. 2 years, of course, is very young. Okay, maybe I will translate, okay, for the others. Ja zrozumiałam. No tak, ale nie Tak skrótem. Skrótem, tak. Pani powiedziała, że ma 2-letnią córkę, która ma zespół Turnera i choć zgadza się z tym, że dobrze jest mówić dziecku jak najwcześniej o zespole Turnera, no to jakich słów używać w stosunku do 2-latki? Katrien odpowiedziała, że oczywiście można wykorzystywać wizyty lekarskie, żeby jakoś wstępnie mówić o tym, że dziewczynka potrzebuje pomocy w tym, żeby rosnąć i że będziemy robić co się da, żeby rosła. I właśnie to są takie momenty, kiedy można o tym mówić, natomiast oczywiście są jakieś tam ograniczone zdolności poznawcze dzieci w tym wieku i nie ma co mówić o wszystkich aspektach zespołu Turnera w tym czasie. I'm a pediatrician and endocrinologist, and I have patients with Turner syndrome. And last problem is when parents want to tell to the child about this diagnosis. But the big problem is when parents want to hide this information, and they ask me to hide it. I have such parents, and these children have sometimes, for example, 10 years. I think that it is too late to inform them first time, because they are still under our control from, for example, 5 or 6 years of life, and they are treated with growth hormone. We check puberty and other things, and they are still without any information, and it is very difficult to tell parents that it is better way to inform the child than hide this information. So
I have some, not many, but I have such a difficult patient, and I haven't any idea how to pass it. Yeah, I hope that what I told today can give some elements to try to convince the parents, telling that at young adult age, their child, their daughter, will be very angry when she will know that her parents already knew the diagnosis for so many years, that the best way to help their child is to give the child the time to adapt to the problem, to find her way in coping with the problem. Lots of young adults tell me that having known the problem of fertility from very early age on has helped them a lot to adapt to the idea, and they say we do a kind of mourning at very young age, and it comes back at different ages. But it helped me so much. I have already an advantage compared, for example, to couples or women who don't know that they have a fertility problem, because of course you can have a fertility problem without having Turner syndrome, of course, but then you don't know it. You only discover it at a moment you want to become pregnant and it doesn't work out. Lots of Turner women say, well, at least I know it in advance. I can discuss with my partner, and I have already lots of information how we could overcome this problem. Trying to convince the parents and saying that children feel, as I told you, children, without telling them, they underestimate their child. They feel that there is something wrong. Why do they have to come to the hospital receiving injections? There is nothing. And then puberty, they realize they are not stupid. They see that they are not like other kids. Why not give them an explanation? At least they receive, I'm sure they receive questions from other kids. The number of girls who told me, when I knew the diagnosis, the relief of knowing why, at least I can defend, I can give an answer. If other kids ask me why you are so small, well, I have a problem. But I receive a treatment to grow. I need some extra help to grow. It doesn't come spontaneously. This helps the kid a lot. So I would discuss this with the parents and this lack of acceptance in parents. Yeah, that's a problem. Yeah, most of the time it has to see because it's too difficult for them, and they I can accept that they need some time to accept. For example, they say, I couldn't tell this to my daughter without starting to cry, and I will not be able to explain it because it's too heavy and too difficult for me. Take some time, but don't postpone it for years. Please, it's so important for your daughter. And if they cannot do it themselves, ask them if you can do it in their presence, that you can explain it, because you as a doctor, you want to be honest, and you need a relationship with confidence, and the child has to trust you. But if the child feels that you are withholding information, this is very difficult, and as a doctor you can have ethical problems saying that I cannot be honest to my own patients because of you. This is terrible. Może też krótko zreferuję. Pani mówiła o tym, że jest pediatrą i jest endokrynolożką i zdarza się, choć rzadko, że rodzice ukrywają przed dzieckiem fakt diagnozy zespołu Turnera i proszą również lekarkę o to, żeby ukrywała. I to jest bardzo ciężka sytuacja dla niej i pytała o radę, jak się zachować w takiej sytuacji. I Katrien mówiła o tym, że
że oczywiście bardzo poleca przekonywanie tych rodziców. Po pierwsze takim argumentem, o którym też mówiła, że po prostu młode, dorosłe osoby, które się dowiedziały o zespole Turnera dopiero jako właśnie dorosłe, a okazało się, że rodzice wiedzieli o tym od dawna, były bardzo złe na rodziców, tak? Że takie powiedzenie dziecku pozwala uniknąć tego typu kłopotów, ale z drugiej strony też jest ogromną pomocą dla osób z zespołem Turnera to, że mogą przeżyć na przykład żałoby po swojej niepłodności we wczesnym wieku i nie muszą się konfrontować z tym dopiero w momencie, kiedy do ciąży nie dochodzi. I to jest na przykład taki rodzaj jakiegoś takiego wzmocnienia w stosunku do na przykład innych niepłodnych osób, tak? Że po prostu one już wiedziały, że muszą się zastanowić ze swoim partnerem, jak rozwiązać ten problem, jak się do tego ustosunkować. I mają taką szansę właśnie dlatego, że po prostu wiedziały od dawna o tym swoim problemie. A poza tym dzieci na pewno i tak domyślają się czegoś, co już też było mówione, chociażby poprzez pytania od innych dzieci, czyli dzieci pytają, dlaczego jesteś niższa, czy potem można się porównywać, że na przykład nie nadchodzi dojrzewanie. Dzieci to widzą, nie są naiwne i po prostu to widzą. I ta informacja o diagnozie jest przyjmowana właśnie z ulgą. I zgoda, że rodzice mogą też potrzebować trochę czasu, ponieważ właśnie taka sytuacja, o której jest mowa, jest jakimś rodzajem zaprzeczenia czy trudności z poradzeniem sobie samemu przez dorosłe osoby z diagnozą zespołu Turnera, więc jakby można dać trochę czasu, ale nie można tego odkładać latami, tak? I też takim rozwiązaniem może być po prostu zapytanie przez lekarkę rodziców, czy w takim razie lekarka może o tym porozmawiać z dzieckiem, ponieważ ukrywanie powodu, dla którego się tutaj dziecko znajduje, może być po prostu etycznie też dla lekarza. I just want to add that maybe this is such an important topic that if I were you, as a pediatric endocrinologist, I would invite the parents alone without a child, only to discuss this topic. Yes, I tried. And you tried already, and to see what help they need to do it, but they have to do it. Może jest propozycja, żeby po prostu spotkać się bez dziecka indywidualnie, żeby przekonać ich, ale pani już to robiła i nie udało się. I'm still trying, so I think that we manage this. Something. Pytania? Czy ja mogę? Ja sama w ogóle najpierw to podziękuję organizatorom tego spotkania za zaproszenie pani profesor tutaj i za to, że ja mogłam uczestniczyć w tym spotkaniu również. I chcę panią profesor spytać o taką rzecz. Bardzo często na tym poziomie takim wśród lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i psychologów, pedagogów panuje przekonanie o niepełnosprawności intelektualnej właśnie dziewcząt i kobiet z zespołem Turnera. Czasami nawet w literaturze wydanej już w XXI wieku są takie informacje podawane. Czasami w jednym podręczniku są sprzeczności. W jednym miejscu zespół Turnera jest wymieniany wśród chorób genetycznych, które rzeczywiście powodują niepełnosprawność intelektualną, jak zespół Downa, zespół Edwardsa, Patou, a w drugim miejscu w tym samym podręczniku jest opis taki zgodny z tym, co ustaliła nauka i zebrane doświadczenie. Jak pani profesor w swojej praktyce, jeżeli spotyka pani takie sytuacje, jak sobie pani to rozwiązuje i jakie wskazówki dla nas, dla tych, którzy starają się tą wiedzę o zespole Turnera przekazywać jak najszerszemu gronu. Please translate. Okay, yes, of course. First of all, thank you very much for your talk, and
The question was about how general practitioners like doctors and, for example, pedagogues, some other maybe not very often, but sometimes treat Turner syndrome similarly to other syndromes, and they think that it is connected with some mental disabilities. And also in literature, even published in 21st century, sometimes we can find some inadequate information. For example, in one place, Turner syndrome is mentioned together with Down syndrome, Edwards syndrome, and in another part of the same book, it is presented adequately and according to the knowledge we have nowadays. And the question was how to deal with it and how to inform about Turner syndrome, how to fight with such kind of obstacles, this kind of disinformation. Yeah, this is a big problem that we also have in Belgium, that because Turner syndrome is a rather rare disease, lots of doctors don't know enough about Turner syndrome. So how to do it? Well, the Turner Society can play a role there, but also the specialists should inform general practitioners to know more about Turner syndrome. What we already did with our Turner team is organize a symposium and invite as much doctors as possible to explain the syndrome and the importance of specialized medical follow-up. But yeah, it's a long way to go and a lot of work. Belgii spotykają się z tym samym problemem, to znaczy z tym, że lekarze ogólnie mają za małą wiedzę na temat zespołu Turnera i tej wiedzy powinni dostarczać i stowarzyszenia pacjenckie, i lekarze specjaliści. I oni na przykład w tym zespole zorganizowali sympozjum, gdzie informowali właśnie o kwestiach związanych z zespołem Turnera, ale bez wątpienia jest to długa droga i wymaga wiele pracy, żeby to osiągnąć. I czy jeszcze można jedno? Second question. Jak wyglądają relacje tego wielodyscyplinarnego zespołu zajmującego się zespołem Turnera, a lekarzem rodzinnym, czyli tym general practice, konkretnej pacjentki? What is the relationship between this multidisciplinary team, Turner syndrome team, and general practitioners who on a daily basis are doctors of TS women? Well, Turner women who are followed by the multidisciplinary Turner team, the general practitioner receives a letter after the consultation to inform them. Czyli lekarz prowadzący taki ogólny dostaje list od tego zespołu multidyscyplinarnego po takich konsultacjach z informacjami. Czyli po prostu takim decydentem jest ten, ja to tak ogólnie powiem, ten zespół, a lekarz pierwszego kontaktu jest realizatorem. Is it so that this multidisciplinary team is a kind of is making decisions, and this general practitioner is realizing them, putting them into life? No, the multidisciplinary team, yeah, they decide about the treatment and the follow-up and the referral to the different specialists necessary, but lots of Turner patients continue to see their general practitioner for all kind of other problems that they can also become ill and have a cold and I don't know what, so they need their general practitioner at times also to make a prescription of the medicaments that were prescribed by the specialist.
Zespół jakby zajmuje się kobietą z zespołem Turnera i przekierowuje ją do różnych specjalistów, ale oprócz tego ona pozostaje pod opieką lekarza ogólnego pierwszego kontaktu, bo na przykład może tak samo się przeziębić i potrzebować leczenia, ale też może potrzebować po prostu na przykład recept, które są na lekarstwa, które są zalecane przez lekarzy specjalistów. More questions? Może już powiem po polsku, to nie będzie pytanie, tylko taki komentarz, przyczynek. Ilekroć jestem z moją córką u lekarza i pada pytanie, czy choruje przewlekle, mówię, no wie pan, pani ma zespół Turnera, ale to nie ma nic do rzeczy, bo ma po prostu katar. Lekarz często odpowiada, wie, co to jest. Po prostu widzę, że wie, co to jest i zadaje mi tylko często jedno pytanie, czy to potwierdzone. Czy ona miała zbadaną krew, oznaczony kariotyp, czy już wiadomo, że genetycznie to jest na pewno dokładnie to, czy na przykład badania trwają, a ja znam po prostu. The child have any long-term conditions, and parents say yes, she has Turner syndrome, but it has nothing to do with her, I don't know, flu or something. But it's a role of parents to spread this knowledge about Turner syndrome, and only once they encounter a situation when a pediatrician asked if this daughter has any genetic condition. Yeah, very important. Of course, I forget to mention the parents. Sorry. Of course, they can inform. The doctors and help to make the distinction. Sorry, but this has nothing to see with Turner syndrome. For example, hey, I come for a flu. Please treat the flu. And also insist if you have the impression that the doctor does not know enough, because it is often the case with even pediatricians, that they don't know enough about Turner syndrome. The number of parents I heard telling them, but we consulted so many times because we were really worried about short stature, and they said, oh, be patient, the time will come, every child has his own rhythm, don't worry about it, for example. Even pediatricians, not only general practitioners. To jest bardzo ważne, że właśnie może nie wspomniała o tym, ale oczywiście rola rodziców jest tutaj bardzo ważna i nawet w tym, żeby rodzice takie potrafili postawić granice, że na przykład, że to, z czym przychodzimy, nie ma związku z zespołem Turnera, ale też jest tak, że w swojej praktyce bardzo wiele razy Katrien spotykała się z sytuacjami, kiedy rodzice opowiadali, że byli u wielu pediatrów i zaniepokojeni na przykład niskim wzrostem, byli zbywani po prostu. Mówione było, że jeszcze urośnie, każde dziecko ma swoje tempo, tak więc rola rodziców jest tutaj niedoceniana. Ja tu mogę troszeczkę skorygować, bo w zasadzie w Polsce jest już rozwiązana opieka nad dziećmi do lat 18, bo jest 17 ośrodków referencyjnych w całym kraju, natomiast totalnie leży opieka nad osobami dorosłymi. Po prostu jej nie ma. Yes, it was correction of what was said previously. I didn't translate it that we miss this multidisciplinary care, but we do have, but only for people for girls who are under 18. So we have good solutions for them. We have 17 centers for treatment, and they are cared for. But we totally lack adult care in this area. Yes, yes. Jeśli chętnie, proszę Pani, zgłoszę, ale to może to wykładać. Okay, so we have specialists for diets, in diets, in psychologists. We have it all for children. Jakieś jeszcze pytania? Musimy powoli kończyć, bo już naprawdę długo jesteśmy. Thank you so much, Katrien. We are very happy that you agreed to come here and to share with us your knowledge. Thank you.